Zobaczymy, czy ten grzejnik będzie działał. No przede wszystkim go troszeczkę wyczyścimy i zabezpieczymy. I są tam też wymienione przedstawicielstwa firmy w większych miastach, w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Sosnowcu, Gdyni i chyba w Lwowie, tak. I widzieliśmy też podobny grzejnik, aczkolwiek pomalowany na biało. Numer typu grzejnika 245-111. Tamten grzejnik oglądany w poprzednim odcinku, przypominam, był typu 245-110. No i przede wszystkim chciałbym teraz do tego grzejnika zajrzeć. Grzałki są tutaj włożone tylko na wcisk, takie sprężynujące uchwyty. Tutaj mamy drut idący od gniazdka do wyłącznika. Tutaj grzejnik mam już w miarę wyczyszczony, wysuszony, przetarty szmatką. Myślę, że całkiem fajnie to wyszło. I mam zasilaną górną grzałkę. Ok, czyli ten wyłącznik, przełącznik jest sprawny. Ok, tutaj tę jedną śrubkę już wyczyściłem i powolutku ją wkręcam. Ta cieńsza grzałka była chyba tutaj wyżej zamontowana. Tak, robi się czerwona dolna grzałka i też tutaj czerwienieje z boku ta górna grzałka. Udało się nam ten grzejnik też troszeczkę wyczyścić, zabezpieczyć przed rdzewieniem. Bardzo fajny, sprawny eksponat. Cześć! Dzisiaj bardzo chciałbym Was zaprosić na kolejny odcinek z cyklu poświęconego starym grzejnikom elektrycznym. Już tutaj kilka takich zabytkowych urządzeń na kanale oglądaliśmy, a będziemy oglądać także kolejne tego typu urządzenia. Wszystko to chciałem tylko przypomnieć w ramach przygotowania do wspominanej tutaj już wielokrotnie wystawy w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, która ma być prezentowana, a być może już jest prezentowana w czasie publikacji tego odcinka, od początku grudnia 2025 roku do połowy stycznia 2026 roku i będzie ona nie tylko, ale między innymi poświęcona staremu sprzętowi elektro i nie tylko elektrogrzejnemu, a wśród eksponatów znajdą się między innymi prezentowane tutaj na kanale grzejniki. W niedawnych odcinkach oglądaliśmy m.in. polskie przedwojenne grzejniki z fabryki braci Borkowskich, z fabryki Braborg, a w poprzednim odcinku, w każdym razie w jednym z niedawnych odcinków, oglądaliśmy i czyściliśmy i testowaliśmy ten niemiecki grzejnik AEG z 1939 roku. Powiem tylko dla przypomnienia, że to jest grzejnik typu 245-110. Tutaj mamy logo AEG, napięcie 220 V, moc grzejnika, kiedy włączone są obydwie znajdujące się w nim grzałki, 1000 W, każda grzałka po 500 W. I tutaj jest też data 1939 rok, czyli fajny, zabytkowy grzejnik, a co ciekawe także nadal działający. W odcinku o tym grzejniku wyczyściliśmy najpierw wszystko, zobaczyliśmy sobie konstrukcję tego grzejnika, no i sprawdziliśmy, że obydwie te grzałki są sprawne. Grzejnik działa zarówno włączony na jedną grzałkę, jak i włączony już z pełną mocą na obydwie grzałki. Można to w odcinku o tym grzejniku zobaczyć. Natomiast dzisiaj chciałbym się zająć drugim, bardzo podobnym, prawie identycznym, różniącym się właściwie głównie tą osłonką osłaniającą grzałki. Grzejnik również AEG, z tym, że to jest model numer 245-111. Również o mocy 1000 W, również jest tutaj napięcie znamionowe 220 V, mamy tutaj logo AEG, nie mamy tutaj niestety w odróżnieniu od tego grzejnika podanej daty, ale zakładam, że te obydwa modele pochodzą mniej więcej z tego samego czasu, powiedziałbym, że gdzieś z przełomu lat 30. i 40. Może ten grzejnik też powstał jeszcze w 1939 roku, może troszkę wcześniej, może już w latach 40., czyli pochodziłby wtedy z lat II wojny światowej. Dzisiaj go sobie dokładniej obejrzymy i zobaczymy, czy poza tą osłonką grzałek w ogóle czymkolwiek różni się od tego znanego nam już grzejnika, który dosyć dokładnie oglądaliśmy. Ciekawi mnie też, czy ten grzejnik będzie działał. Przypuszczam, że jest na to szansa, bo prawdę mówiąc ten drut na obydwu grzałkach wygląda całkiem dobrze. One się troszeczkę różnią. Nie jestem pewien, czy tutaj na dole nie zastosowano typowej polskiej grzałki z fabryki sprzętu elektrogrzejnego Termika w Cieszynie, bo ona jest troszeczkę krótsza i grubsza od tej górnej grzałki, która bardziej chyba przypomina te oryginalne grzałki. Na przykład tutaj w tym grzejniku znaleźliśmy jedną jeszcze z logo AEG, to jest chyba ta dolna grzałka, jeżeli się nie mylę. Zobaczymy, wyjmiemy te grzałki, zobaczymy, czy są na nich logotypy.
Sprawdzimy działanie tutaj też tego przełącznika. Zobaczymy, czy ten grzejnik będzie działał. No przede wszystkim go troszeczkę wyczyścimy i zabezpieczymy przed rdzą. Także ten grzejnik, który już oglądaliśmy, na razie odstawiam, a my zajmujemy się dzisiaj tym grzejnikiem, również niemieckim grzejnikiem AEG typ 245-111, gdzieś powiedzmy bezpiecznie z przełomu lat 30. i 40. Aha, jeszcze przepraszam, zanim schowam ten już obejrzany tutaj grzejnik AEG, chciałem dosłownie na minutę czy dwie przejść do historii, bo o tym w poprzednim odcinku, o tym grzejniku już nie zdążyliśmy powiedzieć, a zrobiłem sobie tutaj taką przynajmniej bardzo króciutką notatkę. Chciałem tylko przypomnieć, bo o tym kiedyś już w jakimś odcinku mówiliśmy, że firma AEG, czyli po niemiecku Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, po polsku Powszechne Towarzystwo Elektryczne, czy Powszechne Towarzystwo Elektryczności, powstało pod koniec XIX wieku, w 1883 roku z niemieckiego towarzystwa Edisona, a nazwa AEG też jest bardzo stara, bo pojawiła się po raz pierwszy chyba w 1887 roku, tak jak czytałem. Po I wojnie światowej AEG było właściwie takim głównym konkurentem niemieckiego Siemensa. No i to, co trzeba powiedzieć, to niestety czarna karta w historii AEG, czyli współpraca z rządem nazistowskim w Niemczech właściwie od 1933 roku, czyli od przejęcia władzy w Niemczech przez nazistów. AEG uczestniczyło w produkcji na potrzeby wojskowe, a w latach 40. już na początku lat 40. podczas trwania II wojny światowej zamówienia wojskowe na rzecz niemieckiej armii to było ponad 50%, ponad połowa produkcji AEG. Trzeba tu wspomnieć o tym, że koncern AEG zatrudniał robotników przymusowych w swoich fabrykach, także robotników z obozów koncentracyjnych. No a po wojnie na wschodzie, w strefie sowieckiej, czyli na terenie późniejszej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, zakłady AEG zostały zlikwidowane. Natomiast na zachodzie zostały przejęte przez aliantów, zreorganizowane, dofinansowane, no i działały w zachodnich Niemczech później w dalszym ciągu. Jeżeli chodzi o Polskę, to poszukałem sobie informacji, czy w przedwojennej Polsce istniały również przedstawicielstwa AEG i tak, jak najbardziej, a nawet jeszcze w czasach zaborów. Na terenie zaboru rosyjskiego, m.in. w Warszawie, działały przedstawicielstwa AEG w carskiej Rosji i co ciekawe, takie przedstawicielstwo AEG, między innymi, bo też na przykład innych firm, także Siemensa, weszło w skład Towarzystwa Elektryczności w Warszawie, które miało koncesję na budowę pierwszej warszawskiej elektrowni na warszawskim Powiślu, która powstała chyba od 1908 roku, czyli właściwie już podczas elektryfikacji polskich miast, także w części zaboru rosyjskiego uczestniczyło to niemiecki koncern AEG, czy przedstawicielstwa tego koncernu AEG we wtedy jeszcze carskiej Rosji, a po I wojnie światowej i po odzyskaniu niepodległości AEG także było obecne w Polsce. Znalazłem m.in. takie ogłoszenie w przeglądzie elektrotechnicznym z 1935 roku, gdzie widać m.in. informację o fabryce AEG w Łagiewnikach i są tam też wymienione przedstawicielstwa firmy w większych miastach, w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Sosnowcu, Gdyni i chyba w Lwowie. Tak, widać to na dole tego ogłoszenia, które tutaj mogę Wam wyświetlić. Nawiasem mówiąc, to cały ten egzemplarz przeglądu elektrotechnicznego z 1935 roku można, jeżeli dobrze pamiętam, zobaczyć w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Śląskiej. Ja podam może w opisie tego nagrania link do tego wydania, gdzie między innymi znajduje się też reklama koncernu AEG. Znalazłem też informację, że od końca lat 20., od 1929 roku przedstawiciele AEG byli członkami w oddziale warszawskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich. A tak sobie z ciekawości jeszcze kiedyś zajrzałem do książki telefonicznej z 1939 roku z Warszawy i jak najbardziej jest tam również wymienione Powszechne Towarzystwo Elektryczne, czyli AEG.
Więcej informacji o obecności AEG w międzywojennej Polsce nie szukałem, ale z pewnością można na ten temat znaleźć sporo materiałów. Czyli mniej więcej w czasie, kiedy te grzejniki powstawały pod koniec lat 30. Ten, przypominam, jest z 1939 roku. Jak najbardziej możliwe jest, że tego rodzaju urządzenia można było dostać gdzieś w salonach czy w przedstawicielstwach AEG w większych polskich miastach. Czy te grzejniki pochodzą z terenów poniemieckich, czy pochodzą z Niemiec, czy były już od na przykład 1939 roku używane w Polsce jeszcze krótko przed wojną. Tego niestety nie wiem. Historii tych grzejników nie znam, ale przynajmniej postaramy się w tym odcinku poznać troszkę ich konstrukcję, a właściwie konstrukcję tego grzejnika i postaramy się oczywiście sprawdzić, tak jak już wcześniej powiedziałem, czy jest on sprawny. Tyle może tego króciutkiego historycznego wprowadzenia, bo nie chciałbym tego dzisiejszego odcinka bardzo przedłużać, ale o historii AEG i o innych urządzeniach, starych urządzeniach też z lat międzywojennych AEG na pewno będziemy tutaj jeszcze mówić. Chyba do tej pory oglądaliśmy bardzo króciutko, jeżeli dobrze pamiętam, jeden silnik elektryczny od wentylatora AEG, ale postaram się takich zabytków techniki tej marki zdobyć więcej i wtedy je sobie obejrzymy i może wtedy też porozmawiamy troszkę więcej o historii tej niemieckiej firmy. No a ja jeden z tych grzejników, który już oglądaliśmy w poprzednim odcinku, teraz już naprawdę odstawiłem i zajmujemy się tylko tym egzemplarzem, który jest głównym tematem naszego dzisiejszego odcinka. Z zewnątrz ten grzejnik wygląda całkiem w porządku. Minimalne ślady rdzy, które trzeba będzie wyczyścić. Tutaj ten odbłyśnik to się chyba nazywa, tak? Ta blacha za grzałkami, która się znajduje, jest już dosyć mocno pokryta rdzą, ale też jest to, mam wrażenie, głównie powierzchniowe. Tutaj na dole i na górze mamy otwory wlotu i wylotu powietrza. Z boku mamy gniazdko do podłączenia przewodu. Mamy tutaj ten przełącznik z pozycją 0, 1. Tu jest też 1 po dwóch stronach i 2. Czyli w ten sposób mieliśmy grzejnik wyłączony. Tutaj na jedynce mogliśmy włączyć albo jedną, albo drugą grzałkę, z tego co pamiętam. A po przełączeniu na dwójkę mieliśmy już zasilane dwie grzałki. Wtedy grzejnik grzał z pełną mocą 1000 W. O tym już mówiłem, ale może wyświetlę jeszcze raz z boku tę tabliczkę znamionową, logo AEG, numer, i to nie jest numer seryjny grzejnika, tylko numer typu grzejnika 245-111. Tamten grzejnik oglądany w poprzednim odcinku, przypominam, był typu 245-110. Mamy tutaj moc 1000 W przy obydwu zasilanych grzałkach i napięcie znamionowe 220 V. Nie mamy tutaj, w odróżnieniu od tego drugiego grzejnika, daty, o tym już mówiliśmy. Z drugiej strony tak to wygląda. Z tyłu mamy rączkę do przenoszenia czy do powieszenia gdzieś grzejnika. Zdarzały się też takie grzejniki tutaj z napisem Furniculus. Nawiasem mówiąc, to też chciałem przypomnieć, bo o tym już w poprzednim odcinku krótko mówiliśmy. Tego typu grzejniki, czy w każdym razie bardzo podobne, widzieliśmy dotąd w nagraniach z odwiedzin w dwóch ciekawych miejscach. Jedno to było Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. Tam między innymi na dziale poświęconym ogrzewaniu czy różnym urządzeniom grzejnym, nie tylko elektrogrzejnym, zobaczyć można między innymi bardzo podobny grzejnik AEG. I widzieliśmy też podobny grzejnik, aczkolwiek pomalowany na biało, w Muzeum Techniki w Wiedniu. Mogę tutaj króciutko takie nagranie przypomnieć. Jest o tym niedługi odcinek. A jeszcze to powiem tylko w ramach uzupełnienia. W jakimś kolejnym odcinku będziemy oglądać dwa tego typu grzejniki. To już nie są grzejniki niemieckie, to nie są grzejniki AEG. To jest polski grzejnik z Cieszyna, z fabryki Żelgosprzęt, czyli chyba z późniejszej fabryki sprzętu elektrogrzejnego Termika w Cieszynie, wtedy jeszcze w latach 50. noszących nazwę Żelgosprzęt, ale wydaje mi się, że konstrukcyjnie te grzejniki, chociaż troszeczkę mniejsze, jednak są bardzo podobne i wzorowane na grzejnikach AEG i nawet powiedziałbym, że te grzejniki z Cieszyna bardziej przypominają taki grzejnik AEG, ten biały, który widzieliśmy na nagraniu z Muzeum Techniki w Wiedniu. Będę musiał dokładnie sprawdzić, jaki to był typ, ten wiedeński w cudzysłowie grzejnik, bo mam wrażenie, że te polskie grzejniki bardzo konstrukcyjnie są do niego zbliżone. Ale ten grzejnik Żelgosprzęt z Cieszyna z lat 50. na razie odstawiam, a my wracamy do tego niemieckiego grzejnika AEG z przełomu lat 30. i 40.
No i przede wszystkim chciałbym teraz do tego grzejnika zajrzeć i zrobimy dokładnie tak samo, jak robiliśmy już przy tym poprzednim grzejniku z 1939 roku, czyli najpierw zdejmiemy tutaj tę osłonkę przed grzałkami, obejrzymy sobie obydwie grzałki, odkręcimy potem tutaj dwie, właściwie jedną, bo jednej brakuje, odkręcimy tę śrubę, wysuniemy tę osłonkę na plecach grzejnika, wyczyścimy to wszystko w środku, tutaj będziemy już mieć dostęp do tych drutów prowadzących do grzałek i będziemy mieć dostęp wygodny do wyłącznika. Sprawdzimy, czy sprawny jest wyłącznik, sprawdzimy, czy tutaj sprawne są te połączenia. Jeżeli tak i jeżeli sprawne będą grzałki, to zrobimy też krótki test tego grzejnika. Także zabieramy się teraz za jego rozmontowanie, co nie powinno sprawić dużo kłopotu, bo mamy to już w zasadzie w poprzednim odcinku przećwiczone. No to tak, najpierw odkręcam tutaj te dwie śrubki. O, nawet obracają się obie bardzo ładnie. Myślałem, że będzie z nimi kłopot. Teraz możemy zdjąć tę osłonkę. Ona jest troszeczkę inna, tak jak wspomniałem. Tam mieliśmy w tym drugim grzejniku z 1939 roku samą ramkę, a tu była jeszcze oddzielnie włożona taka kratownica z takich, nie wiem, drucików czy prętów. Tutaj mamy po prostu w jednym elemencie całą tę osłonkę. Nawiasem mówiąc, widziałem też gdzieś ogłoszenie grzejnika takiego samego jak ten z 1939 roku, który już oglądaliśmy, ale dokładnie z taką osłonką. Także najwyraźniej te osłonki nie były elementem różniącym koniecznie obydwa te modele. Grzałki są tutaj włożone tylko na wcisk w takie sprężynujące uchwyty. Nie jestem pewien, tutaj żadnego logo nie widzę, ale ona jest dosyć mocno pordzewiała. Jak to wyczyścimy, zobaczymy, może coś na niej znajdziemy, ale ona jest chyba jednak troszeczkę... O, tutaj coś są tutaj jakieś napisy, ale w tej chwili niestety nie jestem w stanie tutaj w tej chwili nic odczytać. Jest chyba logo AEG, jest 220 V i 500 W. Czyli wygląda na to, że to jest jeszcze oryginalna, stara grzałka. Natomiast ta wygląda mi na powojenną polską grzałkę z fabryki sprzętu elektrogrzejnego. Zaraz przyniosę jedną dla porównania. Chwileczkę. Tutaj mam taką grzałkę z cieszyńskiej termiki, pewnie gdzieś z lat 60., ale nie, powiedziałem wam źle. To jest grzałka 750 W z cieszyńskiej termiki. Natomiast jeżeli ta pochodzi również z Cieszyna, to jest ona słabsza, jest mniejsza, pewnie też 500 W. Zobaczymy, wyczyścimy, czy znajdziemy tutaj jakieś logo. Na pewno jednak nie jest to, źle myślałem, nie jest to taka grzałka, jaka była stosowana w grzejnikach, masowo stosowana w grzejnikach z cieszyńskiej termiki gdzieś w latach 50. czy 60. Oto to jest chyba taka jak w tym grzejniku Żelgo sprzętu z lat 50. Natomiast tutaj mamy jednak mniejszy model, pewnie właśnie 500 W. Tutaj nie jestem pewien, czy ten drut czasami nie jest przerwany, a może ktoś go kiedyś łączył. Mam wrażenie, że ktoś próbował ten drut kiedyś łączyć. Zaraz sprawdzimy, czy ta grzałka jeszcze działa. Tę odkładam. Tutaj tę blachę znajdującą się za grzałkami oczywiście wyczyścimy, ale nie sądzę, no na pewno nie uda nam się tego wyczyścić tak na glans, ale zabezpieczymy to przed dalszą korozją. I tutaj ten korpus grzejnika też wyczyścimy, ale chciałbym teraz odkręcić tutaj tę śrubę i wysunąć całe te, w cudzysłowie, plecy grzejnika. Zobaczmy, czy ta śruba, tak, będzie się chyba odkręcać. Muszę tutaj przytrzymać nakrętkę i to nawet, o dziwo, mogę ją przytrzymać palcami, nie muszę do tego używać kombinerek. Troszkę za mały śrubokręt wziąłem, ale myślę, że uda mi się to odkręcić. O, już zdjąłem tutaj nakrętkę, śrubę. Trzeba będzie wyczyścić tę śrubę, bo jest dość mocno zardzewiała. Teraz założę sobie rękawiczki, chociaż może nawet nie. Bałem się, bo czasami jak ciężko wychodzi ta osłonka, to można się pokaleczyć, ciągnąc za nią. Ale już mamy to zdjęte.
Nawet od środka trzeba będzie dość porządnie wyczyścić te plecy, tę pokrywę grzejnika. No i może ustawię inaczej kamerę. O, no i mamy tutaj dostęp do tych elementów wewnątrz grzejnika. Przede wszystkim jest to dość mocno zabrudzone. Tutaj też no troszkę bardziej jest zardzewiały. Mam wrażenie, chyba ten grzejnik od tego, który oglądaliśmy w poprzednim odcinku, ale też spróbujemy to troszkę wyczyścić, a przede wszystkim zabezpieczyć odrdzewiaczem. Tutaj mamy gniazdko, do którego podłączony był przewód zasilający. Mamy jeden drut idący tutaj do jednej grzałki i równolegle do drugiej grzałki. Tutaj mamy drut idący od gniazdka do wyłącznika. Wyłącznik też jest, tam był porcelanowy, tutaj chyba jest bakelitowy. W tym grzejniku też z jakimiś napisami, zobaczymy potem po wyczyszczeniu, czy coś uda nam się odczytać. I tutaj powinniśmy mieć, jeżeli będzie to tak samo jak w tamtym grzejniku, to po włączeniu jedynki, tu z jednej albo z drugiej strony mieliśmy zasilanie na albo jedną, albo tą drugą grzałkę. Albo tę jedną, albo tylko tę jedną, albo tylko tę drugą. Natomiast jak ustawiliśmy ten wyłącznik w pozycji drugiej, czyli pewnie tak, to mieliśmy wtedy zasilanie tutaj przez ten drut i na obydwa te druty, czyli na obydwie te grzałki. Wtedy zarówno ten obwód był zamknięty, jak i ten obwód był zamknięty. No przede wszystkim trzeba to teraz wyczyścić. Najpierw biorę odkurzacz i porządnie to wszystko w środku odkurzę. A potem sobie to obejrzymy. Bardzo mnie ciekawi, czy jest tutaj jakaś nazwa producenta na tym wyłączniku. No to co, pora teraz na odkurzacz i na dokładne wyczyszczenie, odkurzenie tego grzejnika w środku. Gdybym miał stary niemiecki odkurzacz AEG Vampyr z lat 30. czy 40., no to bym go tutaj chętnie wykorzystał, ale biorę po prostu mój warsztatowy, zwykły, współczesny odkurzacz i biorę się do roboty. Na koniec jeszcze zamieniłem ten odkurzacz na dmuchawę, podłączyłem wąż na wylocie powietrza, no bo to też jest dosyć skuteczny sposób na czyszczenie takich starych urządzeń i myślę, że już nie jest najgorzej, aczkolwiek tutaj jeszcze sporo tego brudu jest. Ja sobie zaraz wezmę jakiś taki sztywny pędzelek, zaraz to wyczyszczę i biorę ten grzejnik też na dwór do ogrodu i zajmiemy się tam jego dokładniejszym czyszczeniem i zabezpieczeniem odrdzewiaczem. Tutaj grzejnik mam już w miarę wyczyszczony, wysuszony, przetarty szmatką. Myślę, że całkiem fajnie to wyszło, zwłaszcza biorąc pod uwagę, w jakim stanie ten grzejnik był wcześniej. Cieszę się, że tutaj w środku udało się dość dobrze wszystko to wyczyścić. Trochę mam wyrzuty sumienia, bo tak naprawdę, żeby porządnie wyczyścić takie urządzenie, trzeba by to wszystko kompletnie rozebrać. No a mnie już trochę czas goni, mam jeszcze niewiele ponad tydzień na przejrzenie kilkunastu grzejników, dlatego nie chcę się z tym bardzo długo bawić, ale myślę, że tak czy inaczej udało się także i wnętrze, i
zewnętrzną część tego grzejnika dosyć ładnie wyczyścić. Zaraz go zmontujemy, ale chciałbym wziąć jeszcze miernik, sprawdzić te grzałki. Jedna ma moim zdaniem szansę działać, może obie. I chciałbym sprawdzić tutaj ten wyłącznik, czy on jest sprawny. No dobrze, jeśli chodzi o sprawdzenie tego wyłącznika, przekręciłem ten grzejnik w tę stronę. Teraz mamy grzejnik ustawiony na 0. Tutaj na tym pokrętle widać taką białą kreseczkę. Postawiłem sobie tutaj miernik, czyli w tej chwili będę sprawdzał pomiędzy tym drutem idącym od gniazdka na przewód zasilający, a tymi drutami idącymi już tutaj do grzałek. W tej chwili nie mam tutaj nigdzie połączenia. Włączmy ten grzejnik na 1. Teraz powinien przeskoczyć. No i zobaczmy, czy teraz coś się zmieniło. Tutaj, tu mam połączenie na górną grzałkę. Na tę dolną grzałkę nie mam, a przekręcę teraz na 1, ale z drugiej strony. Pamiętam, że w tamtym grzejniku w ten sposób mogliśmy wybrać, która grzałka jest zasilana i sprawdzam. Tutaj ta, która była poprzednio, jest odłączona. Natomiast mamy połączenie teraz na dolną grzałkę. Ok, czyli jeżeli pokrętło było ustawione w kierunku frontu grzejnika, mieliśmy zasilaną dolną grzałkę. Jeżeli było ustawione w kierunku tyłu, pleców grzejnika, mieliśmy zasilaną górną grzałkę, tak? Tak. Górna grzałka. No to teraz przełączę na 2. Tak, przełączyłem na 2 i teraz powinny być zasilane tak naprawdę obydwie te grzałki, czyli tutaj sprawdzam na jednym tym drucie idącym od przewodu zasilającego. Mam zasilaną dolną grzałkę i mam zasilaną górną grzałkę. Ok, czyli ten wyłącznik, przełącznik jest sprawny. On troszkę mniej w taki wyczuwalny sposób zaskakuje niż w tym drugim grzejniku, który już oglądaliśmy. Nawiasem mówiąc, nie jestem pewien, tutaj są jakieś napisy na tym wyłączniku, ale ja musiałbym go całkowicie wyjąć, żeby w ogóle zobaczyć, co tutaj jest napisane. Przyznaję, że spróbuję może zrobić zdjęcie i może w powiększeniu uda się nam to zobaczyć. Zaraz to spróbuję zrobić. Ok, zrobiłem sobie zdjęcie tego wyłącznika, które postaram się Wam tutaj z boku wyświetlić. Mam wrażenie, że jest tam taką żółtą farbą zrobiony napis SR chyba TEN albo SRLEN. Coś podobnego było też napisane na tym porcelanowym wyłączniku na innym grzejniku AEG, który wcześniej oglądaliśmy. Pod spodem chyba jest cyfra 5, na dole rzymska 2 i są tutaj jeszcze jakieś odbite w tym bakelicie numery. Tu widzę coś 3.4377 chyba 9, a pod spodem jest coś jakby 35 albo 36. No, poszukam jakichś informacji, nie wiem, czy coś więcej o tych wyłącznikach uda mi się zdobyć. W każdym razie cieszę się, że jest on, tak jak sprawdziliśmy, sprawny, a no, kiedyś może warto będzie, jak będzie więcej czasu, go wyjąć i może gdzieś po drugiej stronie na przykład będą na nim jakieś napisy, jakieś logo producenta. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o te grzałki, też troszeczkę wyczyściłem to ich mocowanie. Na jednej na pewno mamy logo AEG. Napięcie znamionowe 220 V, moc 500 W i ta grzałka powinna być chyba sprawna. Natomiast ta druga wygląda trochę na naprawianą. Tutaj są w ogóle jakieś takie mosiężne zaciski, bez żadnych logotypów, tak jakby ucięte. W ogóle wydaje mi się, że ktoś dopasował takie mosiężne zaciski do jakiegoś starego korpusu grzałki i tutaj ewidentnie ten drut był łączony w jednym miejscu. Wydaje mi się, że ona będzie niesprawna, ale jeszcze to sprawdzimy. No dobrze, to ja bym powiedział, że najpierw wsuniemy tutaj tę tylną pokrywę. Przepraszam. Ona musi iść tutaj górą. To jest wszystko na nity albo na takie metalowe zakładki mocowane. Dobra, to musi iść górą.
I tutaj musi wejść, o, w ten sposób. Dobra, teraz się to ładnie trzyma. Przykręcimy teraz, tylko zapomniałem, muszę tutaj wyczyścić śrubkę i muszę znaleźć jeszcze jedną pasującą śrubkę, żeby już było to z dwóch stron skręcone. Ok, tutaj tę jedną śrubkę już wyczyściłem i powolutku ją wkręcam. Nawet już się dobrze trzyma. Tutaj znalazłem no troszkę inną, ale pasującą tutaj też starą śrubkę. Ważne, że będzie to z dwóch stron przykręcone. O, to już też złapało. Tak. Ta jest już mocno przykręcona. Ta druga też. Ok, troszeczkę się różnią, ale i tak będzie ten grzejnik odwrócony. Tutaj od spodu on jest też wyczyszczony. Tutaj ta obudowa jest zmontowana, zobaczcie, na takie zakładki, które są po prostu wygięte tutaj tak samo. Trochę tak jak takie metalowe zabawki, pewnie mniej więcej też z podobnego okresu. Zresztą różne takie chińskie metalowe nakręcane zabawki były podobnie łączone. Tutaj jest minimum śrub. Właściwie to są tu chyba tylko 2 albo 4, łącznie z tymi 4 śruby. No dobra, to teraz włożymy tutaj grzałkę. Ja już wstępnie tak troszeczkę te styki na grzałki papierem ściernym wyczyściłem, po prostu owinąłem nim śrubokręt i trochę tutaj wyczyściłem je od środka. Dolny troszeczkę dognę. Tu są takie porcelanowe, czy w każdym razie ceramiczne izolatory. Ta cieńsza grzałka była chyba tutaj wyżej zamontowana w ten sposób. Ta grubsza była zamontowana tutaj. To jest ewidentnie dorabiane, bo ona jest troszeczkę za krótka. O, można tutaj rozsunąć te mocowania i ona jako tako tutaj wejdzie, ale jednak to nie jest grzałka, która tutaj powinna być i która tutaj była fabrycznie. Raczej taka grzałka jak ta z logo AEG nadawała się do tego grzejnika. Dobra, ważne, żeby to nigdzie nie dotykało do tych metalowych elementów obudowy. Grzałki mamy już założone. Możemy teraz jeszcze założyć tę kratownicę. No z tym już więcej nic nie zrobię. Wyczyściłem to, troszeczkę wypolerowałem, no ale to też już i z gorąca i z racji wieku straciło ten swój blask. Zakładam tutaj tę kratownicę. Nie wiem czy tak będzie to lepiej. Chyba tak. I mam tutaj 2 śrubki, którymi ją po prostu przykręcam. Raz i 2. No, myślę, że całkiem fajnie mamy ten grzejnik zmontowany. No dobrze, to spróbujmy zrobić teraz test tego grzejnika, aczkolwiek pamiętamy, to jest stare urządzenie. Teoretycznie sprawdziliśmy tutaj połączenia, ale trzeba się z tym grzejnikiem obchodzić bardzo ostrożnie. Na razie, przepraszam, jeszcze wszystko tutaj odłączę. Mam tutaj taki pasujący przewód zasilający, który podłączam do naszego grzejnika. W tej chwili grzejnik jest wyłączony, tutaj jest na 0 ustawione. Podłączę ten przewód do zasilania, aczkolwiek za pośrednictwem regulatora napięcia na zmniejszonym napięciu. I zaraz zobaczymy. Włączę teraz zasilanie. Grzejnik, tak jak powiedziałem, jest teraz na 0. Ustawmy jedną z grzałek. Nie pamiętam już teraz, czy to będzie ta górna, czy dolna. Na pewno słyszę, że grzejnik już pracuje. Podniosę troszkę napięcie. Nie dotykam tej obudowy. Wydaje mi się... Już nie wiem, czy to grzeje górna, czy dolna. O, dolna grzałka. Teraz ona się zaczyna czerwienić. Tutaj z boku widać. Czyli jednak ta dolna grzałka działa. Tak, tu się już robi ładnie czerwona. Dobra. To w takim razie wyłączę z powrotem na 0.
i włączę tutaj na jedynkę, teraz powinna grzać górna grzałka. Tak, trzeba ten przełącznik troszeczkę dalej przekręcić. Czuć teraz, tak, czuć, że ona grzeje. Nie widzę, żeby się rozgrzewała. O, teraz tu troszeczkę widać, już na czerwono się ten drucik z jednej strony zabarwił. Czyli górna grzałka grzeje. A przestawmy teraz, przepraszam, w ten sposób na obie grzałki. Słychać, jak pracuje ten grzejnik. Tak, robi się czerwona dolna grzałka i też tutaj czerwienieje z boku ta górna grzałka. Obydwie grzałki pracują. Teraz napięcie jest niższe, ale gdzieś na poziomie jakiś, nie mam tutaj woltomierza, ale tak na oko patrząc na to skalę, pewnie jakieś 110-120 V. Nie chcę też tych grzałek przepalić, to są stare grzałki ze starym drutem. Wyraźnie widać, że ta dolna jest tutaj zaczerwieniona, a ta górna teraz przestała się czerwienić. Na jedynkę, na 0. Teraz obydwie grzałki powinny być odłączone. Nie słychać zresztą. Tutaj leci bardzo przyjemne, ciepłe powietrze górą i z przodu też. Bardzo fajnie ten grzejniczek pracuje. Odłączam go od zasilania. Mogę go teraz już bezpiecznie dotykać. No, on się nawet tutaj całkiem nieźle nagrzał. Tutaj z przodu to powiedziałbym nawet, że troszkę parzy ta kratownica. Od góry jest przyjemnie ciepły. No, czyli obydwie grzałki, zarówno ta oryginalna AEG, jak i ta przerabiana, być może powojenna grzałka, być może właśnie z fabryki sprzętu elektrogrzejnego Thermika, 500W grzałka, chyba troszkę mniejsza od tych 750W. Obydwie są sprawne, grzejnik grzeje, wyłącznik czy przełącznik także jest sprawny. Możemy tutaj włączyć tylko dolną grzałkę, tylko górną grzałkę, albo w tej pozycji obydwie grzałki. Teraz ten wyłącznik jest wyłączony. Udało się nam ten grzejnik też troszeczkę wyczyścić, zabezpieczyć przed rdzewieniem. Bardzo fajny, sprawny eksponat. No i co? I to jest chyba wszystko na dzisiaj. Jeszcze cały czas ten grzejnik jest cieplutki. To był drugi odcinek o grzejniku AEG z przełomu lat 30. i 40. Oglądaliśmy dzisiaj model numer 245-111 o mocy 1000 W, jeżeli włączone są te dwie 500W grzałki. A ja dla przypomnienia jeszcze raz postawiłem tutaj na stole model grzejnika AEG, który oglądaliśmy w jednym z poprzednich odcinków. To jest akurat model 245-110, ten akurat oznaczony datą 1939, troszeczkę lepiej zachowany, w troszeczkę lepszym stanie, również z dwiema grzałkami, każda po 500 W, łącznie 1000 W i również sprawny. Sprawdzaliśmy, że te grzałki również grzeją. Tak sobie patrzyłem na różnicę pomiędzy tymi dwoma modelami grzejników. Inna jest ta kratownica, aczkolwiek tak jak chyba już kiedyś wspomniałem na początku, widziałem też tego typu grzejniki z taką samą kratownicą jak ten, także to nie jest decydująca różnica. Poza tym nie zauważyłem żadnych różnic pomiędzy tymi grzejnikami, poza tym, że tutaj jest taki porcelanowy czy ceramiczny wyłącznik, a tutaj jest bakelitowy. To jest chyba wszystko. Jeżeli chodzi o kształt, o działanie, o moc, o konstrukcję, te grzejniki wydają się dokładnie takie same. Ten model 245-110 i ten model 245-111, prawdopodobnie pochodzące obydwa z tego samego czasu. Albo obydwa pochodzą z 1939 roku, albo ten jest, nie wiem, może z 40 roku. Na przykład. To jest wszystko, co w tym dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać, a już niedługo obejrzymy sobie taki grzejnik jak ten, bardzo podobny do tych grzejników AEG, ale to akurat już nie jest AEG, to jest polski powojenny grzejnik z fabryki Żelgo Sprzęt w Cieszynie. Zresztą mam dwa takie grzejniki i obydwa sobie też obejrzymy, albo w jednym, albo w dwóch odcinkach. Bardzo fajny zresztą grzejnik, ciekawy jestem, czy będzie działał i moim zdaniem on jest też wzorowany
na modelach przedwojennych jeszcze grzejników AEG. Zresztą wiele grzejników produkowanych przez cieszyńską fabrykę sprzętu elektrogrzejnego Termika było wzorowanych na modelach AEG. Obejrzymy też przy okazji w jednym z innych odcinków taki grzejnik elektryczny ze spółdzielni Metal z Gdyni, który też jest praktycznie identyczny jak niemieckie modele AEG. Także myślę, że to jest też fajne, że obejrzeliśmy te niemieckie grzejniki, bo one są też wzorem dla wielu polskich konstrukcji i tak jak już wspominaliśmy tutaj, tak jak już wspominałem tutaj, tego typu grzejniki widzieliśmy podczas wypadów i w krótkich filmach, w krótkich filmowych relacjach z Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie oraz z Muzeum Techniki w Wiedniu. Mam nadzieję, że jeszcze inne typy grzejników AEG uda mi się znaleźć. Mam w ogóle nadzieję, że jeszcze inne rodzaje sprzętu, starego sprzętu elektrotechnicznego marki AEG też uda mi się znaleźć i że jeszcze będziemy do tych urządzeń wracać i że jeszcze będzie okazja o historii AEG, zwłaszcza o historii AEG w Polsce, czyli Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, czyli Powszechnego Towarzystwa Elektryczności, czy Powszechnego Towarzystwa Elektrycznego, że jeszcze będziemy mieli okazję o historii tego towarzystwa w Polsce i o używanych tutaj urządzeniach porozmawiać. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Zapraszam Was na wystawę poświęconą zimie, ale też między innymi starym grzejnikom w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, która będzie, albo jest już dostępna od początku grudnia do mniej więcej połowy stycznia 2026 roku, od początku grudnia 25 do połowy stycznia 26 roku, bo tam prawdopodobnie może dwa, ale na pewno jeden z tych grzejników spotkacie. Za dzisiaj jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję. Ja się jeszcze chwilkę tym grzejnikiem pobawię. On, nawiasem mówiąc, cały czas jest jeszcze ciepły i biorę się za następny, pewnie za ten grzejnik z cieszyńskiej fabryki Żelgo Sprzęt. Cześć, do zobaczenia.